Cześć! Zapraszam na kolejne spotkanie z płytą główną Shuttle model HOT 555A. Jest to płyta Socket 7 na chipsecie Intela VX. Do kompletu mam procesor Pentium MMX. Niesamowite 32 MB pamięci RAM. Za grafikę odpowiada karta S3. Efekty dźwiękowe generuje Sound Blaster 16. Łączność ze światem zapewnia karta sieciowa na chipsecie Reacteka. Tym razem system zainstaluje na karcie Compact Flash umieszczonej w adapterze ID. Mój wybór padł na Windows 95. Ponieważ płyta CD nie jest bootowalna, uruchamiam komputer z dyskietki startowej. Przy pomocy F-diska tworzę partycję podstawową i ustawiam ją jako aktywną. Po restarcie formatuję partycję. Zajmuje to chwilę. Następnie kopiuję pliki instalacyjne Windows 95 na mój dysk twardy. Uruchamiam instalator poprzez Setup Exe. Wybieram instalację standardową, następnie wpisuję klucz produktu oraz nazwę użytkownika. Instalator pyta się, czy mam w komputerze kartę dźwiękową lub sieciową. Oczywiście zaznaczam obie te opcje. Instalator analizuje zasoby komputera. Po analizie pokazuje się podsumowanie tego, co wykrył instalator. Możemy tutaj zmienić te opcje. Jeszcze tylko pytanie o dysk startowy i już za chwilę rozpocznie się instalacja. Po zakończeniu kopiowania plików następuje restart komputera. Teraz instalator zabiera się za instalację urządzeń Plug and Play. W kolejnym etapie instalacji wybieram strefę czasową. Po chwili instalator pyta mnie o drukarkę. I kolejny restart. Tym razem to już koniec instalacji i wita nas pulpit. Na początek ustawiam wyższą rozdzielczość ekranu. Szybkie spojrzenie do menadżera urządzeń i już wiem, że muszę zainstalować kartę sieciową. USB nie jest mi potrzebne. Sterownik dla karty sieciowej mam na dyskietce. Zaczynam aktualizację sterownika. Muszę podać nazwę komputera i nazwę grupy roboczej. Następnie dodaję protokół TCP/IP. O ile adres IP system potrafi pobrać z DHCP, to adres bramy trzeba wpisać ręcznie. Kolejny krok to podanie serwera DNS. Po instalacji sieci trzeba uruchomić ponownie komputer. Mogę teraz sprawdzić, czy działa sieć. Uruchamiam Internet Explorer 3, sieć działa, strona popularnej wyszukiwarki otwiera się prawie poprawnie. Niesamowite. Niestety nie działa dźwięk. W menadżerze urządzeń karta Sound Blaster jest zainstalowana, jednak nie słychać, aby działała. Instaluję sterownik do Sound Blastera 16. Muszę dodać wpisy konfiguracyjne do pliku system.ini.
Najłatwiej zrobić to poprzez polecenie sysedit, które umożliwia dostęp do wszystkich plików konfiguracyjnych systemu Windows 95 naraz. Robię tu klasyczne kopiuj wklej. Teraz tylko restart systemu. Chwila prawdy i działa dźwięk. A skoro tak, to trzeba sprawdzić, czy pójdzie na tym Doom. Testy komputera przebiegły całkiem sprawnie i satysfakcjonująco. Udało mi się bez większych problemów zainstalować system Windows 95 na karcie Compact Flash, choć musiałem wcześniej przygotować partycje i ręcznie przekopiować pliki instalacyjne. Sterowniki do sieci i dźwięku wymagały trochę uwagi, szczególnie Sound Blaster, który ożył dopiero po modyfikacji pliku System.ini za pomocą sysedit. Ostatecznie wszystko działało, łącznie z siecią i dźwiękiem. Na koniec, żeby trochę się odprężyć, odpaliłem partyjkę Sapera i włączyłem wygaszacz ekranu rurociąg 3W. Do kolejnego filmu. Cześć!